Nie tak dawno omawiałem Hidden Agenda od Supermassive Games, a tu już kolejna ich gra ląduje na półce. Tym razem wracamy do uniwersum, które zapoczątkowało fenomenalne Until Dawn. Supermassive Games staje się powoli potentatem, jeśli chodzi o horrory i thrillery. Nie ma w tym nic złego, zwłaszcza że robią to naprawdę dobrze, a uniwersum Until Dawn kryje jeszcze wiele niespodzianek. Podobnie jak w Rush for Blood, najnowsza ich produkcja The Inpatient jest skierowana wyłącznie dla posiadaczy hełmów VR. O ile Rush for Blood, który wykorzystywał motywy Until Dawn, był dosłownie strzelanką na szynach i sprawdzał się bardzo dobrze jako tytuł startowy, to The Inpatient jest grą, która uderza w poważniejszy ton, choć musimy być świadomi tego, że jest to gra VR, ze wszystkimi zaletami i wadami tej technologii. The Inpatient cofa nas do roku 1950 do szpitala Blackwood. Wcielamy się w bezimiennego bohatera, którego płeć, jak i kolor skóry możemy wybrać wedle własnych preferencji. Nasz bohater cierpi na amnezję, co jest dość wyświechtanym pomysłem, ale pozwala w miarę postępów fabuły odkrywać nowe wątki wraz z nim. Wraca temat efektu motyla, ale o tym za chwilę. Przez pierwszą, sporą część gry przesiadujemy w niewielkiej celi. Najpierw samotnie, później wraz z towarzyszem. Owszem, świetnie buduje to napięcie, ale początek jest zdecydowanie za długi, a wciąż ta sama lokacja z niewielkimi wyjątkami bardzo szybko się nuży. Zabawa zaczyna się w momencie, kiedy górnicy, o których mowa była w Until Dawn, wydostają się na teren szpitala. Wreszcie opuszczamy ciasną celę i choć gra jest bardzo liniowa, możemy pozwiedzać szpital na własnych nogach. To, co rzuca się przede wszystkim w oczy, to to, że tytuł jest bardzo ciemny. W hełmie tego nie widać, ale na gameplayach obraz często może się wydawać nieczytelny. Ciemność towarzyszy nam w Inpatient cały czas. Później dostajemy latarkę, którą możemy rozświetlać niewielkie części pomieszczenia. Fajnie buduje to klimat, a przy okazji maskuje niedoskonałości graficzne. Supermassive Games nie boi się implementować nowych technologii do swoich gier i tak jest też w tym przypadku. Fajnym patentem jest to, że możemy wypowiadać na głos kwestie dialogów. System w zasadzie bezbłędnie sczytuje jedną z dwóch opcji dialogowych. Próbowałem z polskim akcentem, kalecząc niemiłosiernie angielski, a mimo to program bezbłędnie odgadywał, którą kwestię chciałem wypowiedzieć. Oczywiście możemy to wyłączyć, ale wtedy ominie nas część zabawy. Weeks, months, maybe. Yeah, some patients can't even remember what day it is. I get it. Why are you alone here anyhow? Everybody already left. You pissed someone off? They forgot about me. Still don't get why you got left behind. Staff should know better than that. W liniach dialogowych są też ukryte wspomniane efekty motyla. Wybór danej kwestii prowadzi trochę do innych wydarzeń. Choć nie jest to aż tak rozbudowane jak w Hidden Agenda, ale daje powód do ukończenia gry drugi raz. Jeśli od gry oczekiwałeś pościgów, szalonych akcji, strzelania do potworów, no to muszę cię zmartwić. Inpatient stawia na sugestywne straszenie. Owszem, raz czy dwa znajdą się jumpscary, ale przez większość gry głównie oczekuje się, że zaraz coś wyskoczy zza rogu. Ta atmosfera zaszczucia w drugiej połowie gry wyszła całkiem dobrze. Szkoda tylko, że nigdy nie znalazła ujścia. The Inpatient jest kolejnym symulatorem chodzenia. Poruszamy się w żółwim tempie. Czasami trafiamy na jakieś elementy otoczenia, które aktywują krótką cutscenkę. Poznanie ich wszystkich jest istotne do zrozumienia fabuły. Cieszy to, że przez większość gry nie jesteśmy sami, a towarzyszą nam inne postacie, pomiędzy którymi zachodzą jakieś interakcje. Niestety zakończenie zostawia spory niedosyt. Nie będę zdradzał, ale misternie układany plan przez całą grę nie prowadzi do jakiegoś rozwiązania. Jak w większości symulatorów chodzenia, interakcja jest ograniczona do minimum. Owszem, możemy podnieść jakieś niewielkie przedmioty i rzucić nimi o ścianę, ale bawi to tylko 2 czy 3 pierwsze razy. Supermassive także postarał się o to, abyśmy mieli wrażenie, że siedzimy w ciele bohatera. Ten patent zastosowano już w Rush for Blood. Ręce są przyczepione do tułowia, a opuszczając głowę widzimy całe ciało bohatera. Prowadzi to czasami do absurdalnych sytuacji, gdy dłonie bohatera wyczyniają dziwne rzeczy lub obkręcają się w nienaturalnych pozach. Ale jest to cena za brak lewitujących dłoni w przestrzeni. Jeśli chodzi o grafikę,
Supermassive użyło Unreal Engine 4. Niestety z racji sporej mocożerności gier na PlayStation VR nie odczujemy tego za bardzo. Pomieszczenia są puste i zupełnie nijakie. Ilość asetów, jak i ich wykonanie na kolana nie rzuca, choć przyznaję, że udało oddać się klimat szpitala z lat 50. Większość niedoskonałości graficznych i tak skrywa nieprzenikniony mrok. I choć na gameplayach gra pewnie wygląda biednie, w hełmie jest zupełnie inne odczuwanie całości. Choć i tak przyznam, że graficznie nie powala. Fajnie za to ograno zabawę światłem latarki. Każdy z obiektów rzuca odpowiedni cień. Ba, nawet nasze dłonie rzucają cień, gdy przystawimy do niej latarkę. Gra, jak większość ostatnich produkcji od Supermassive Games, też nie powala długością. Jednokrotne przejście to około 2 godziny rozgrywki. Nie ukrywajmy, żółwim tempie. Mam też mieszane uczucia do sterowania, choć starano się zrobić coś w miarę nowego. W grze sterujemy jedynie move'ami. Można użyć swobodnego obrotu, jak i skokowego o określony kąt. Aby iść do przodu, klikamy guzior move na jednej różdżce. Następnie trzymając trigger drugiej różdżki i delikatnie nim machając, możemy się obracać. System nie jest zły, bo jednocześnie można iść stale do przodu i rozglądać się dookoła świecąc latarką. Problemem dla mnie był ruch różdżką do tyłu, który obraca postać o 180 stopni. Często zbyt duży wymach move'em był odbierany jako zwrot. Brakowało mi też cofania się, ale może go po prostu nie zauważyłem. Tak czy tak próbowano coś ogarnąć, ale wyszło to dość topornie. Z drugiej strony nie wiem, jak można by było zrobić to inaczej. The Inpatient jest grą całkiem udaną. Rozwija temat górników z Until Dawn i potworów znanych jako Wendigo. Mamy atmosferę jakiejś wielkiej tajemnicy, ciągłego zagrożenia, ale w zasadzie nie znajduje ona ujścia. Gdy zaczyna robić się ciekawie, a historia nabiera tempa, to gra się kończy. Również jest to produkcja dość nierówna. Przez pierwsze kilkadziesiąt minut spędzamy czas w niewielkiej zamkniętej celi z malutkimi wyjątkami. Brakuje jakiegoś uderzenia na początku, które by ciągnęło nas dalej, a tak zbijamy bąki w celi, słuchając wynurzeń naszego kamrata. Inpatient to też gra, która spokojnie poradziłaby sobie bez hełmu VR. Owszem, zwiększa on imersję, a klimat jeży włosy na karku. Jednak nie stanowi on elementu przeważającego, jak na przykład w Batman Arkham VR, gdzie był o wiele większy powód, aby pokazać historię w ten sposób. Dobrze, że Supermassive nadal buduje uniwersum Until Dawn i dobrze, że każda gra to inny gatunek. The Inpatient jest niezłym horrorem, choć z niewykorzystanym do końca potencjałem.